Płaczcie matki, to nie na darmo, nad stocznią sztandar z czerwoną kokardą, za chleb i wolność i nową Polskę. Janek Wiśniewski padł. Bohater ballady, której fragment usłyszeliście, Janek Wiśniewski, tak naprawdę nie istniał. Za sprawą tej piosenki zapisał się jednak w świadomości zbiorowej Polaków jako symbol wszystkich ofiar grudniowych strajków na Wybrzeżu w 1970 roku. Cofnijmy się jednak trochę, aby poznać przyczyny tych dramatycznych wydarzeń. Okres rządów Władysława Gomułki w PRL często określa się mianem małej stabilizacji. Po wydarzeniach październikowych z 1956 roku opór społeczny ucichł, a wymęczeni terrorem czasów stalinowskich Polacy przyzwyczaili się do pozornie łagodniejszej władzy. Władza ta jednak szybko odeszła od zdobyczy październikowej odwilży. Nadal wiernie wypełniała polecenia Moskwy, a przede wszystkim w żaden sposób nie zadbała o polepszenie sytuacji bytowej społeczeństwa. Ten marazm nie mógł trwać wiecznie. Pod koniec lat 60. do głosu zaczęło dochodzić nowe pokolenie, dostrzegające błędy polityki Gomułki. Eskalacja niezadowolenia młodych nastąpiła w marcu 1968 roku, kiedy to zastrajkowali studenci przeciwko łamaniu podstawowych swobód obywatelskich. Polityczny dogmatyzm Gomułki coraz mniej podobał się również niektórym kręgom partyjnym, szczególnie młodym aparatczykom z dużymi aspiracjami, skłaniającym się w stronę tzw. technokratycznego pragmatyzmu, reprezentowanego przez pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego w Katowicach Edwarda Gierka. Punktem zapalnym, a zarazem gwoździem do trumny rządu Gomułki stała się podwyżka cen żywności, wprowadzona w grudniu 1970 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Pod hasłem zmiana cen detalicznych szeregu artykułów rynkowych podrożały produkty spożywcze pierwszej potrzeby: mięso, ryby, mąka. Obniżono natomiast ceny telewizorów, pralek czy odkurzaczy, co próbowano przedstawić jako rekompensatę. Oczywiście tańsze dobra trwałe, czyli takie, których nie kupuje się codziennie, nie mogły wynagrodzić społeczeństwu wyższych cen żywności. Zbliżały się bardzo ważne dla Polaków święta Bożego Narodzenia, których nieodłącznym elementem było przygotowanie 12 wigilijnych potraw. Wprowadzenie podwyżek cen w tym szczególnym momencie dodatkowo zaogniło nastroje społeczne. 14 grudnia 1970 roku w Stoczni Gdańskiej zastrajkowali robotnicy. Żądali cofnięcia podwyżek cen, wzrostu płac, a także usunięcia ekipy Gomułki. Nikt z władz wojewódzkich nie podjął ze strajkującymi rozmów. Dlatego po 2 godzinach protest rozlał się poza bramy stoczni. Robotnicy ruszyli w miasto, pod budynek Komitetu Wojewódzkiego PZPR. W godzinach popołudniowych doszło do starć z milicją, podczas których rannych zostało kilkadziesiąt osób. 15 grudnia do strajkujących robotników gdańskiej stoczni imienia Lenina przyłączyły się kolejne zakłady. Tłum znów wyszedł na ulicę, co zakończyło się podpaleniem gmachu Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Tego dnia w Warszawie zapadła decyzja o użyciu broni palnej wobec demonstrantów. Po wkroczeniu wojska w walkach ulicznych zginęło 8 osób. Od 14 grudnia trwał również protest w stoczni imienia Komuny Paryskiej w Gdyni. Początkowo przebiegał on spokojnie. Robotnicy powołali komitet strajkowy, który miał przedstawić ich postulaty władzy i przystąpić do negocjacji. W nocy z 15 na 16 grudnia członkowie komitetu zostali jednak aresztowani. Przebywający w Trójmieście Zenon Kliszko, bardzo bliski współpracownik Gomułki i członek biura politycznego KCPZPR, zarządził blokadę Stoczni Gdyńskiej i weryfikację załogi, co wiązało się wstrzymaniem w niej pracy do odwołania. Tego samego dnia wieczorem wicepremier Stanisław Kociołek w przemówieniu telewizyjnym nawoływał jednak stoczniowców do powrotu do pracy. Te 2 sprzeczne decyzje spowodowały, że gdy robotnicy następnego dnia przyszli do pracy, znaleźli się w pułapce, ponieważ zakład otoczony był przez wojsko. Żołnierze otworzyli ogień do tłoczących się pod bramą stoczni ludzi. Nastąpiła eskalacja. W wyniku walk ulicznych tego dnia od kul zginęło aż 18 osób.
17 grudnia w Gdyni rozegrała się dramatyczna scena. Robotnicy położyli ciało zastrzelonego kolegi na drzwiach i ponieśli je ulicami miasta w pochodzie, aż pod gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Ofiarą był młody chłopak, 18-letni robotnik, Zbigniew Godlewski. To właśnie do tej sceny autor odniósł się w balladzie o Janku Wiśniewskim, czyniąc z niej symbol grudnia 1970 roku. Strajki wybuchły także w innych miastach Wybrzeża. Protestowano w Elblągu, Słupsku oraz Szczecinie, gdzie stoczniowcy wykazali się bardzo dobrą organizacją działań i najdłużej podtrzymywali opór. Choć Wybrzeże było niewątpliwie epicentrum strajku, fala niezadowolenia rozlała się po całym kraju. Demonstracje organizowano również we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Białymstoku czy Wałbrzychu, a tak zwane przerwy w pracy odnotowano w ponad 100 zakładach. Bilans protestów grudniowych był tragiczny. Zginęło co najmniej 45 osób, ponad 1000 zostało rannych, a ponad 3000 zatrzymano. Władysław Gomułka, który w 1956 roku wyrażał poparcie dla buntu poznańskich robotników i doszedł do władzy jako bohater narodowy, 14 lat później krwawo stłumił kolejne robotnicze powstanie w PRL, nazywając je kontrrewolucją. Ta błędna decyzja umożliwiła jego oponentom partyjnym dokonanie zmiany na stanowisku pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR, co poparła sama Moskwa. 20 grudnia 1970 roku nowym pierwszym sekretarzem Komitetu Centralnego PZPR został Edward Gierek. Chłopcy z Grabówka, chłopcy z Chyloni, dzisiaj milicja użyła broni.